Gran Canaria. Kontynent w miniaturze. Wymarzone miejsce na wakacje, na które możesz się wybrać przez okrągły rok. Piękne plaże, niezwykła przyroda, sporo ciekawych zabytków i życzliwi ludzie sprawiają, że na wyspie możesz wypoczywać w ulubiony sposób. Od wędrówek i sportów wodnych, przez odkrywanie przeróżnych miejsc, na słodkim leniuchowaniu skończywszy. Poznaj Gran Canarię, wyspę pełną słońca i różnorodności. Na Atlantyku 100 km od wybrzeży Afryki i 1300 km od południowego brzegu Hiszpanii wyłaniają się malownicze Wyspy Kanaryjskie. Jedną z tych młodych wulkanicznych wysp jest Gran Canaria, najbardziej górzysta w archipelagu i trzecia co do wielkości. Wyspa ma niecałe 1600 km² i prawie okrągły kształt, którego średnica ma około 50 km. Najwyższy szczyt, Pico de Nieves, wznosi się na wysokość 1949 metrów i znajduje się na środku wyspy. Podobnie jak cały archipelag, Gran Canaria powstała mniej więcej 30 milionów lat temu jako efekt zderzenia płyt tektonicznych atlantyckiej i bloku afrykańskiego. Podwodne erupcje wulkanów szybko doprowadziły do powstania wysp. Gran Canarię formowały aż 3 wulkany. Do dziś na wyspie zobaczysz ślady tych groźnych, a jednocześnie twórczych żywiołów. Ostatnia erupcja miała miejsce około 2000 lat temu w kraterze Bandama. Gran Canaria od dawna cieszy się uznaniem wśród turystów i wczasowiczów. Przyciąga ich tu znakomita pogoda, którą zapewnia oceaniczno-subtropikalny klimat. Upały łagodzi chłodniejsze powietrze z nad oceanu, więc temperatury z reguły są bardzo przyjemne i rzadko przekraczają 30 stopni. Ciepło jest przez okrągły rok, choć w górach pogoda bywa zmienna, a zimą może być tam dość chłodno i częściej padają deszcze. Jednak na wyspie słonecznych dni jest bardzo dużo nie tylko latem, dlatego możesz się opalać i korzystać z morskich kąpieli przez okrągły rok. Nie martw się, że nie zapamiętasz tych informacji. Wszystko znajdziesz w opisie pod filmem. Oprócz praktycznych porad umieściłem tam także linki do ofert wyjazdów, noclegów, biletów do atrakcji oraz wskazówki, jak uniknąć przewalutowań podczas płatności za granicą. Jeśli skorzystasz z jakiejś oferty, to wiedz, że dzięki temu wsparłeś rozwój mojego kanału. Stolicą wyspy jest Las Palmas de Gran Canaria, położone na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. To jedno z najważniejszych miast całego archipelagu, jest połączeniem nowoczesnego stylu życia i czaru historycznych dzielnic. Miasto powstało w XV wieku jako niewielka osada portowa w pobliżu wąwozu Guiniguada. Z czasem rozrastało się i stawało się coraz ważniejszym miejscem na Wyspach Kanaryjskich. Dziś Las Palmas razem z Santa Cruz de Teneryfa są stolicami archipelagu. Zwiedzanie miasta rozpocznij od historycznej dzielnicy Vegeta, która zachwyci cię swoim tradycyjnym budownictwem. To właśnie tu, w rezydencji gubernatora, mieszkał przez jakiś czas Krzysztof Kolumb, zanim wyruszył w poszukiwaniu Indii. Dziś w dawnej rezydencji mieści się Museo Casa de Colón, w którym zobaczysz pomieszczenia, w których mieszkał odkrywca. Są tu też różne przedmioty i dokumenty związane z Kolumbem. Jednym z najcenniejszych zabytków jest katedra świętych Anny, której budowę zaczęto w końcu XV wieku. To typowa budowla eklektyczna, łącząca style z różnych epok, począwszy od gotyku, a skończywszy na neoklasycyzmie. Wejdź na katedralną wieżę, aby podziwiać przepiękną panoramę miasta. Las Palmas to nie jedyne miejsce warte odwiedzenia. Są
Są tu liczne urocze miejscowości, których położenie, zabytki, plaże i klimat na pewno Cię zachwycą. Poznaj 3 z nich. Na zachód od Las Palmas leży Galdar, miejscowość, która była stolicą wyspy przed przejęciem jej przez Hiszpanów. Znajduje się tu park archeologiczny Groty Malowideł, w którym zobaczysz przepiękne naskalne malowidła wykonane przez pierwotnych mieszkańców wyspy. Równie ciekawe jest samo miasto, obfitujące w zabytkowe budowle. Zachwyci Cię świątynia świętego Jakuba z Galdar, łącząca styl barokowy z neoklasycyzmem kanaryjskim. W kościele zobaczysz m.in. zieloną chrzcielnicę, służącą do chrzczenia rdzennych Kanaryjczyków. Okolice Galdar są równie interesujące. Wyróżniają ją przepiękne górskie krajobrazy o często unikatowej rzeźbie jak Montañón Negro. Odwiedź Agaetę, miejscowości o uroku niewielkiej rybackiej wioski, w której zatrzymał się czas. Agaetę oczaruje Cię swoim klimatem i spokojem, a jednocześnie zaskoczy wieloma atrakcjami. Przez okrągły rok możesz tu pływać i plażować na uroczych plażach. Szczególną atrakcją są Las Salinas de Agaete, czyli naturalne baseny połączone z morzem, w których nie tylko popływasz, ale także możesz nurkować, podziwiając bogactwo podmorskiego świata. W tutejszych restauracjach i barach możesz zjeść pyszne, świeże ryby, a na zakończenie wypijesz kawę z miejscowej plantacji. Spędź chwilę w Puerto de las Nieves, położonego niecałe 2 km od Agaete portu i plaży, gdzie zobaczysz, jak wygląda tradycyjne rybołówstwo kanaryjskie. Z promenady biegnącej wzdłuż portu przy dobrej pogodzie zobaczysz Tajdę, najwyższy szczyt sąsiedniej Teneryfy. Kolejnym ciekawym miasteczkiem jest Terror, powstałe po objawieniu Matki Boskiej w XV wieku. Do najwspanialszych zabytków należy Bazylika Matki Boskiej Sosnowej, w której najważniejszym eksponatem jest wizerunek cudownej Madonny. Gran Canarie cechuje ogromna różnorodność krajobrazów. Zobaczysz tu piaszczyste wydmy, malownicze górskie szczyty czy niezwykłe głębokie wąwozy. Jeśli chcesz poczuć się jak na prawdziwej pustyni, odwiedź wydmy Maspalomas, które wyglądają jak piaszczysta Sahara. Ta niewielka pustynia powstała w XVIII wieku w wyniku tsunami, które piasek z dna morskiego naniosło na teren dzisiejszych wydm. Ten chroniony obszar jest także świetnym miejscem do obserwacji zwierząt i roślin, zwłaszcza wielu gatunków ptaków. Wejdź na Pico de las Nieves, najwyższy szczyt wyspy, z którego rozpościera się fantastyczny widok nie tylko na Gran Canarie, ale też na niedaleką Teneryfę. Z tego wulkanicznego wierzchołka przejdź do Roque Nublo, wyjątkowo malowniczej formacji skalnej. Spacer potrwa mniej więcej godzinę. Możesz tam dojechać samochodem, ale wędrówka po wulkanicznych skałach dostarczy Ci wielu wrażeń i pozwoli lepiej poznać wulkaniczną przeszłość wyspy. W pobliżu wąwozu Guayadeque znajduje się kolejne malownicze miejsce Wąwóz de las Vacas, czyli wąwóz krów. Odwiedzający porównują go ze słynnym wąwozem Antylopy w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście pnące się w górę ściany, wąskie przejścia i gra światła i cienia przypominają ten amerykański kanion. Jeśli jesteś miłośnikiem wodospadów, to na Gran Canarii znajdziesz co najmniej 4 piękne wodospady. Charco Azul, Barranco de los Cernicalos, El Risco y los Tilos de Moya, które najbardziej spektakularne są po obfitych opadach. Wulkaniczna gleba Gran Canarii doskonale nadaje się do uprawy winorośli. Zachowała się tu stara odmiana tej rośliny, która nie występuje już nigdzie indziej na świecie, a która daje wino o niezwykłym aromacie i smaku. Na wyspie są plantacje bananów, cytrusów, mango, a także jedyna w Europie plantacja kawy.
Odwiedź bodegę, czyli tutejszą winiarnię, w której nie tylko spróbujesz świetnych win, ale też poznasz lokalne przysmaki. Wino, tutejsza doskonała kawa, rum czy inne smakołyki mogą być świetną pamiątką z pobytu na Gran Canarii. Gran Canaria przypadła do gustu także żółwiom morskim caretta. Na tutejszych plażach jest sporo miejsc lęgowych tych ciekawych gadów. Nie próbuj zbliżać się do żółwi ani do oznakowanych miejsc lęgowych, bo są one pod ścisłą ochroną i za ich niepokojenie grożą surowe kary. Jeśli chcesz się im przyjrzeć z bliska, wybierz się do Arguineguin, gdzie znajduje się centrum żółwi. Hiszpania lubi wszelkiego rodzaju święta i fiesty, więc nic dziwnego, że i na Gran Canarii wszelkie uroczystości są radośnie i barwnie świętowane. Gdy odwiedzisz wyspę w czasie karnawału, możesz uczestniczyć w rozmaitych koncertach, paradach i imprezach, w czasie których spróbujesz wspaniałych przysmaków i lokalnych trunków. Jednak nie tylko karnawał pozwala bawić się na różnych imprezach. Na wyspie właściwie przez cały rok obchodzone są przeróżne święta z niezwykłą Fiestą de la Rama na czele, w czasie której odbywają się rytualne tańce z gałęziami mające na celu sprowadzenie deszczu na wyspę. Gran Canaria ze względu na swoje położenie pozwala na obserwację prawie 80% nieba półkuli południowej. Obserwacji sprzyja też wyjątkowo czyste i przejrzyste powietrze. Dla fanów astronomii przygotowano wiele znakomitych punktów, które zapewniają wyjątkowe warunki oglądania nocnego nieba. Zobaczysz nie tylko gwiazdy i planety, ale też meteory, których ilość w niektórych miesiącach potrafi być na tyle duża, że tworzy prawdziwy deszcz meteorów. Latem zaobserwujesz Drogę Mleczną, czyli galaktykę, w której znajduje się nasz Układ Słoneczny. W oświetlonych miastach jest ona już praktycznie niewidoczna, a na Gran Canarii zobaczysz ją w całej okazałości. Na Gran Canarię bez problemu dolecisz bez przesiadek z wielu portów lotniczych w Polsce. W zależności od położenia miejsca wylotu, lot trwa od 5 do 6 godzin. Z lotniska bez problemu dotrzesz komunikacją publiczną, czyli autobusami, nie tylko do Las Palmas, ale także do wielu miejsc na całej wyspie. W pobliżu lotniska znajdują się przystanki taksówek i wypożyczalnie samochodów. Wyspę pokrywa stosunkowo gęsta sieć linii autobusowych, którymi możesz dotrzeć do większości miejscowych atrakcji. Jest to najtańsza opcja poruszania się po wyspie, choć na pewno nie najszybsza. Jeśli zależy Ci na czasie i dokładnym zwiedzeniu wyspy, wynajmij samochód. Drogi na wyspie są dobrze oznakowane, a sama wyspa szczyci się dużym bezpieczeństwem na drogach. Mam nadzieję, że udało mi się zainspirować Cię do odkrywania nowych miejsc i doświadczania niezapomnianych wrażeń. Pamiętaj, że każda podróż to szansa na poznanie innej kultury, na zrozumienie innych ludzi i na rozwijanie siebie jako człowieka. Jeśli planujesz swoją własną przygodę, to nie zapomnij skorzystać z linków w opisie pod filmem, aby zarezerwować noclegi i bilety do atrakcji na miejscu oraz zamówić kartę do tanich płatności za granicą. Subskrybuj mój kanał i wciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Życzę udanych podróży i niezapomnianych wrażeń.